Myślałem na początku, że ten regulator powstał jeszcze w latach radzieckich, ale okazało się, że jest to już urządzenie ukraińskie. Będę chciał na pewno do niego zajrzeć, no i będę chciał sprawdzić, czy on przyda się tutaj do zastosowań warsztatowych, czy będzie go można używać na przykład ze starymi silnikami do odkurzaczy. Dalej nazywany regulatorem, przeznaczony jest do płynnego regulowania napięcia. Pochodzi z fabryki w Lwowie. Bardzo praktyczne, że jest tutaj też od razu podane, ile cennych metali zawiera takie urządzenie. O, i żarówka zaczyna delikatnie się żarzyć. Mamy tutaj około 50-60 V. O! Zaczyna powolutku ruszać. Ok, też wyłączam, przekręcam pokrętło w lewo. O, zdjąłem, dobrze, to jest po prostu tak na siłę nałożone. Teraz mogę zdjąć tutaj tę pokrywę. Tyrystor symetryczny, czyli właściwie triak o oznaczeniu TS122-25-4, to nawet tutaj widać. I to faktycznie jest logotyp fabryki Preobrazovatel, czyli przetwornik, która do dzisiaj znajduje się w Zaporożu. No dobra, myślę, że możemy powolutku to urządzenie z powrotem zmontować. Troszkę kradniemy, zabieramy, obcinamy mu tę moc, która normalnie by do takiego urządzenia dotarła. No dobra, no to teraz przesuwamy w czasie moment włączenia triaka. Nawet już troszeczkę to próbowałem i mam wrażenie, że udało mi się częściowo to zjawisko zaobserwować, ale to były takie trochę moje warsztatowe eksperymenty. Jeżeli pewnie to źle wymówię, ale widziałem na ukraińskich instrukcjach, było tam napisane regulator strumu. No i odkurzacz zaczyna się odzywać. Ale prawdę mówiąc, już tak bardzo nie mogę tego napięcia podnieść, bo już zaczyna się za szybko obracać. Podręcznik dla technikum z 1987 roku i tutaj jest też rozdział o ściemniaczach lampek, elektronizacja domowych urządzeń oświetleniowych. Można bardzo fajnie też regulować moc tego typu grzejników. Cześć, bardzo chciałbym Was dzisiaj zaprosić na odcinek, który poświęcony będzie takiemu staremu radzieckiemu regulatorowi napięcia. Może nie jest to szczególny zabytek techniki, bo urządzenie pochodzi gdzieś z końca lat 80., ale myślę, że też może być ciekawe i może znaleźć praktyczne zastosowanie. Taki regulator znalazłem ostatnio na jednym z portali aukcyjnych za całe 15 zł plus wysyłka i pomyślałem sobie po pierwsze, że warto będzie obejrzeć konstrukcję takiego regulatora, a po drugie pomyślałem sobie właśnie, że znajdzie on na pewno praktyczne zastosowanie tutaj u mnie w warsztacie przy przeglądach różnych starych urządzeń, bo jak pewnie wiecie, bardzo często zdarza się, że z mojego warsztatowego regulatora napięcia tutaj korzystam, czy to przy przeglądach jakichś starych silników komutatorowych od odkurzaczy, czy to przy przeglądach jakichś innych urządzeń elektrycznych, które oczywiście nadają się do używania z tego typu regulatorami. Także dzisiaj chciałbym razem z Wami obejrzeć tego rodzaju regulator. Mam nadzieję, że może komuś z Was podsunie to pomysł na wykorzystanie takiego niedrogiego urządzenia u Was w warsztatach, czy po prostu przy jakichś urządzeniach domowych, a można taki regulator kupić, myślę, że dużo taniej niż jakieś zaawansowane rozwiązania, które są dostępne na rynku, ale najpierw chciałem Wam pokazać kilka pokrewnych urządzeń, które faktycznie dosyć często używam tutaj w warsztacie i które znane są z innych odcinków i powiedzieć Wam, do czego one służą i w jaki sposób ten regulator mógłby je tutaj ewentualnie zastąpić. Tutaj chciałem od razu zrobić malutkie uzupełnienie, które powstaje już w czasie, kiedy kończę ten film, czyli jestem już po demontażu tego regulatora. Wiem o nim troszeczkę więcej niż wiedziałem na początku i to jest nawet fajne, bo taki każdy odcinek, który tutaj robię, to jest w pewnym sensie takie malutkie śledztwo, w ramach którego zdobywam nowe informacje o urządzeniach, których tak naprawdę nie znam, bo tego regulatora wcześniej nigdy nie miałem w rękach i nie znałem go. Zmyliła mnie troszeczkę instrukcja, która była do niego załączona, a która pochodzi chyba od prawie identycznego, ale
troszeczkę innego modelu, tak mi się przynajmniej wydaje. Myślałem na początku, że ten regulator powstał jeszcze w latach radzieckich, ale okazało się, że jest to już urządzenie ukraińskie, które powstało po rozpadzie Związku Radzieckiego. Myślałem, że pochodzi z końca lat 80., a okazało się, że pochodzi z początku lat 90., sądząc po dacie na podzespołach elektronicznych, które się w nim znajdują, to później sobie zobaczymy. Myślałem, że w całości ten regulator powstał w fabryce w Zaporożu, tak jak tutaj jest napisane w tej instrukcji, a okazuje się, że powstał on najprawdopodobniej, jeśli sądząc po tym logo na tabliczce, w fabryce w Lwowie. Także ciągle zdobywałem w czasie powstawania tego filmu nowe informacje, no ale tak jak mówię, to jest nawet fajne, najbardziej to lubię i zapraszam Was w tym odcinku właśnie do podążania tropami takiego śledztwa poświęconego temu regulatorowi. No ale najpierw wróćmy do początku, kiedy zaczynałem nagrywać ten film i kiedy miałem tutaj jeszcze na stole kilka innych regulatorów napięcia, czy kilka innych urządzeń, które do takiego celu służą mi tutaj w warsztacie. No właśnie, położyłem tutaj na stole, ogólnie mówiąc, kilka urządzeń, które przydają mi się do regulacji napięcia, czy do kontrolowania napięcia przy testach różnych urządzeń, które tutaj w warsztacie uruchamiam. Chyba najczęściej, jeżeli oglądacie te odcinki na kanale, no to pewnie widzieliście, że chyba najczęściej już od ponad roku, prawie od 2 lat, używam taki regulator napięcia, który sobie zmontowałem z jakiejś obudowy od zasilacza. To jest dokładnie tego rodzaju chiński moduł, który można za kilkanaście złotych kupić w internecie i muszę przyznać, że on się u mnie ma pewne wady, ale jeśli chodzi o te moje zastosowania warsztatowe, sprawdza się bardzo dobrze nadaje się na przykład do regulowania obrotów i mocy silników komutatorowych, takich jakie stosowane są na przykład w odkurzaczach. Można tym oczywiście też regulować natężenie oświetlenia, jeżeli podłączymy jakąś lampkę za pośrednictwem takiego regulatora. Można tym regulować moc jakichś grzałek. No nie do wszystkich, na przykład nie do silników indukcyjnych, nie do wszystkich zastosowań tego rodzaju regulator się przyda, ale do takich urządzeń, jakie najczęściej tutaj oglądamy w warsztacie, można go doskonale używać. O, kosiarkę ostatnio też, która zaczęła mi troszeczkę szwankować i jak obniżę troszeczkę napięcie, to działa lepiej, więc już mniej więcej od roku też kosiarkę uruchamiam przy pomocy takiego regulatora. Zresztą tą kosiarką będę musiał się zająć, a niedługo będę chciał sobie zmontować w troszeczkę większej obudowie jeszcze jeden taki moduł regulatora i będę chciał go wyposażyć w taką przynajmniej prostą kontrolkę, w taki prosty woltomierz, żeby mieć też jakieś wskazanie tutaj o aktualnym napięciu. Tutaj tego nie mam, robię to troszeczkę tak na czuja. Także na pewno jeszcze raz taki odcinek o montażu trochę podobnego regulatora napięcia sobie obejrzymy. Przy okazji może też porozmawiamy o tym, na jakiej zasadzie działa taki moduł regulatora napięcia, bo tutaj w odcinku o montażu tego regulatora tego nie robiliśmy. W każdym razie, tak jak powiedziałem, on się od dłuższego czasu już całkiem dobrze tutaj w warsztacie sprawdza, przydaje i generalnie jestem z niego bardzo zadowolony, jak na razie się nie zepsuł. Mam tutaj też taki stary autotransformator z zakładów Eltra w Bydgoszczy z 1963 roku. Sprawny, choć na początek był z nim jakiś kłopot i na pewno już kiedyś ten autotransformator był reperowany. Tutaj jakieś ślady uszkodzenia w nim w środku było widać, ale w sumie on działa i też nadaje się do testowania starych urządzeń, chociaż ja traktuję go bardziej jako taki zabytek techniki i no, przyznaję, że jakoś ostatnio zwłaszcza rzadziej się tutaj na kanale pojawiał, aczkolwiek można go używać. Jest też odcinek poświęcony temu autotransformatorowi, chociaż trochę znalazłem sobie ostatnio też literatury o tych starych autotransformatorach i transformatorach w ogóle i być może zrobię jeszcze jakiś jeden odcinek, bo jeszcze trochę ciekawych informacji o tego rodzaju urządzeniach doczytałem. No i mam tutaj jeszcze też urządzenie, które jest też regulatorem napięcia wyprodukowanym przez zakłady Unitra Zatra w Skierniewicach. Też jest co najmniej jeden odcinek poświęcony takiej malutkiej naprawie tego urządzenia, bo tutaj była oryginalnie jak kupiłem na giełdzie ten regulator, była tutaj uszkodzona wtyczka, był spalony jeden z bezpieczników, no ale to wymieniłem i można powiedzieć, że ten regulator bardzo fajnie działa, aczkolwiek on nie ma w przeciwieństwie do tych urządzeń jakiejś możliwości regulacji napięcia. Tutaj dzieje się to automatycznie. Ten
ten regulator, czy właściwie stabilizator napięcia używany kiedyś, przede wszystkim chyba z urządzeniami lampowymi, z telewizorami, z jakimiś radioodbiornikami lampowymi, zapewnia zasilanie na poziomie 220 V w zakresie od 170 do 240, do mniej więcej 240 V, no czyli jeżeli gdzieś powiedzmy mieszkaliśmy, gdzie napięcie w sieci było dużo niższe, a zdarzało się to jeszcze kilkanaście lat temu także w rejonie, w którym ja mieszkam, no to mogliśmy sobie taki właśnie regulator napięcia do gniazdka podłączyć. Do tego regulatora mogliśmy sobie podłączyć właśnie telewizor czy jakieś inne urządzenie i generalnie ten regulator po włączeniu zapewniał nam tutaj stabilne napięcie na poziomie właśnie około 220 V. I to nie jest rzecz, która zupełnie wyszła z użycia, bo jeżeli ktoś zbiera jakieś stare urządzenia lampowe, stare telewizory, stare radioodbiorniki, to coś takiego może się przydać i dzisiaj. Nawet jeżeli mamy stabilne napięcie w gniazdku gdzieś na poziomie 230-240, u mnie często tutaj w domu nawet przekracza, dochodzi do 240 czy nawet przekracza 240 V, to możemy użyć taki właśnie regulator napięcia do obniżenia tego napięcia sieciowego do poziomu 220 V i ja właśnie przy testowaniu czasem jakichś starych urządzeń tego rodzaju regulator używam. Zresztą obejrzymy sobie niedługo starszą wersję takiego regulatora czy stabilizatora napięcia również z zakładów Unitra Zatra, model RN202 chyba. Taki troszeczkę większy i cięższe urządzenie. Nawiasem mówiąc, takich regulatorów napięcia używanych kiedyś z telewizorami mam jeszcze dwa modele z lat 60. To sobie też obejrzymy, ale tak jak powiedziałem, to urządzenie no nie daje tych możliwości, które daje ten autotransformator czy ten regulatorek napięcia. Tutaj sobie tak naprawdę nie możemy tego napięcia wyjściowego regulować, możemy tylko używać to napięcie na poziomie 220 V, czy możemy ewentualnie przestroić taki regulator na napięcie wyjściowe, powiedzmy wynoszące 230 V, no i wtedy on będzie nam w miarę stabilnie to napięcie utrzymywał. Natomiast no, dzisiaj będę chciał obejrzeć to urządzenie radzieckie, o którym Wam powiedziałem, które przypomina trochę takie dostępne też w latach 80. czy 90., czy pewnie też i do dzisiaj, ściemniacze do lampek polskie. Zresztą takie polskie urządzenie też postaram się kiedyś zdobyć. Tutaj włączano na przykład lampkę, to podłączano do gniazdka, no i służyło to właśnie do regulacji natężenia oświetlenia, jasności oświetlenia w pomieszczeniach, aczkolwiek ten regulator ma znacznie większe możliwości. Ja też myślałem, że on był przewidziany przede wszystkim do oświetlenia, ale później przeczytałem sobie w jego instrukcji, że tak naprawdę można go było wykorzystywać do całego szeregu różnych urządzeń gospodarstwa domowego. Zresztą zaraz Wam to pokażę, bo mam do niego właśnie taką oryginalną radziecką instrukcję obsługi. Także na razie te pozostałe urządzenia służące do stabilizacji czy regulacji napięcia odstawiam, a my zajmiemy się dzisiaj tym radzieckim regulatorem napięcia. Będę chciał na pewno do niego zajrzeć, no i będę chciał sprawdzić, czy on przyda się tutaj do zastosowań warsztatowych, czy będzie go można używać na przykład ze starymi silnikami do odkurzaczy, czy z jakimiś lampkami, czy z jakimiś lutownicami, czy z jakimiś grzałkami. Wszystko to sobie dzisiaj zobaczymy. Przede wszystkim zobaczymy, czy to urządzenie w ogóle jest sprawne. Do tego regulatora mam dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze mam etykietkę, która prawdopodobnie znajdowała się kiedyś na opakowaniu. Mamy tutaj napis po rosyjsku regulator toka, czyli regulator prądu. Mamy tutaj znaczek, który pojawiał się często na urządzeniach produkowanych w ZSRR, taki charakterystyczny figura z napisem SSSR. Mamy tutaj logotypy, czy logotypy producenta. W tej chwili nie jestem pewien, jakiej fabryki. No to jest prawdopodobnie typ RT4, UHL42, napięcie 220 V, nominalny prąd 5 A. Tutaj jest coś, co prawdopodobnie jest normą, chyba z 1984 roku, czyli zgodność z taką normą. Tutaj jest numer, nie wiem, artykułu. To przyznaję, że nie wiem, co oznacza ten numer. Też może jakaś norma, cena 8 rubli, data produkcji. Tutaj nie jestem pewien. Chyba sierpień 1988 albo 90 roku. Tego nie jestem pewien i pewnie znaczek kontroli
technicznej. Myślę, że to było naklejone na jakimś opakowaniu albo może na jakiejś torebce foliowej, w której tego rodzaju regulator się znajdował. No i mamy tutaj też paszport, czyli nie paszport, tylko instrukcję obsługi. Postaram się Wam tutaj może z boku też wyświetlić. Musiałem sobie troszkę w kilku miejscach pomóc słownikiem rosyjskim, bo nie wszystkie słowa były mi znane, ale generalnie udało mi się to chyba przeczytać. Regulator prądu. Tutaj mamy datę 1989 rok na tej instrukcji, chociaż tutaj data druku jest 88 rok. No i zobaczmy, co tutaj mniej więcej jest napisane. O ogólne informacje. Regulator prądu PT4 UHL42, dalej nazywany regulatorem, przeznaczony jest do płynnego regulowania napięcia w domowych urządzeniach elektrycznych, w nawiasie żelazkach, grzejnikach, lutownicach elektrycznych, nie wiem, kinkietach, lampkach podłogowych i tutaj jest też jeszcze w jakichś chyba lampach fotograficznych i tak dalej, o mocy od 220 W do 1100 W. To jest nawet fajnie, że dosyć dużej mocy urządzenia można do tego regulatora podłączać. Zasilanych z sieci prądu przemiennego o napięciu 220 V i częstotliwości 50 Hz. Regulowanie napięcia pozwala oszczędzać energię elektryczną i rozszerza możliwości używania urządzeń elektrycznych. Tutaj jest napisane, przy zakupie regulatora należy domagać się wypełnienia tego kwitku z podaniem daty sprzedaży. To rozumiem, że było to ważne do gwarancji. Tu warunki eksploatacji. Regulator działa w zakresie temperatury od plus 10 do plus 35 stopni, no, czyli wynika z tego, że nie nadawał się gdzieś na daleką Syberię, gdzie temperatury spadały dużo poniżej zera. Regulator jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach mieszkalnych, w rejonach klimatu umiarkowanego i chłodnego. Używanie regulatora zaleca się razem z automatycznymi bezpiecznikami o mocy do 10 A zamontowanymi na wejściu do mieszkalnej sieci elektrycznej. I teraz jak używać? Urządzenie elektryczne podłączyć do regulatora, a następnie regulator podłączyć do sieci. Obrotem pokrętła ustawić wymagane napięcie. Skrajne prawe położenie rączki odpowiada nominalnej mocy podanej na danym urządzeniu elektrycznym. Po zakończeniu używania urządzenia rączkę przekręcić do oporu w lewo, a potem odłączyć regulator od zasilania. No i uwaga, w zakresie regulacji napięcia od 50 do 70 V dopuszcza się, nie wiem, wahania napięcia plus minus 15 V. Kategorycznie zabrania się zostawiać regulator włączonym do sieci bez nadzoru i przeprowadzać samodzielne naprawy regulatora. Tutaj dalej są dane techniczne, parametry regulatora, prąd nominalny 5 A, nominalne napięcie sieci 220 V. To jest chyba sprawność urządzenia 98%. Tutaj są rozmiary, wysokość, szerokość, długość, masa, klasa ochrony od porażenia prądem, klasa druga, czyli urządzenie w drugiej klasie ochronności, które nie wymagało uziemienia. No tutaj jest chyba podany maksymalny hałas nie więcej niż 35 dB. Aha, no i to jest może ciekawe dla osób, które na przykład rozbierają stare urządzenia. Skład drogocennych materiałów, tutaj jest, jeżeli chodzi o złoto, jest 0,0064 grama, jeżeli chodzi o srebro 0,012 grama. Bardzo praktyczne, że jest tutaj też od razu podane, ile cennych metali zawiera takie urządzenie. No i tutaj jest, co wchodzi w komplet takiego zestawu: regulator, instrukcja i opakowanie.
A tutaj jest już świadectwo dopuszczenia. Regulator prądu typu RT4 UHL42 odpowiada technicznym normom TU16 i tak dalej. Tak, czyli to jest norma z 1984 roku i został uznany za dopuszczony do eksploatacji. Produkcja odbywa się pod kontrolą tam jakiegoś państwowej instytucji. Data produkcji i tutaj wydaje mi się, że jest rok chyba 1990, tak mi się przynajmniej wydaje, no i jest stempel kontrolera. Tutaj mamy kartkę gwarancyjną. Aha, no i to jest ciekawe, bo tutaj mamy podanego producenta, zjednoczenie produkcyjne pierobrazowaciel, to jest chyba przetwornik po prostu. Zjednoczenie produkcyjne przetwornik w Zaporożu. Aha, czyli dzisiaj można by powiedzieć, że jest to urządzenie tak naprawdę nie rosyjskie, tylko ukraińskie, z miasta Zaporoże, tam gdzie zresztą znajdowała się, czy znajduje się pewnie do tej pory, duża fabryka Автозас. Niedaleko zresztą miejscowości Dnipro, gdzie produkowano w czasach radzieckich słynne odkurzacze Rakieta. I tak naprawdę nie bardzo daleko od Krymu. No i tutaj można było właśnie wypełnić ten talon gwarancyjny, jeżeli coś działo się z urządzeniem. Aha, no i tutaj jeszcze są warunki gwarancji. No, jedyne co tu jest ciekawe, to to, że taki regulator miał gwarancję 24 miesiące od daty sprzedaży. No i w razie czego tutaj też jest podany adres producenta, czyli tego zjednoczenia produkcyjnego przetwornik. I jest podana cena regulatora 8 rubli. No a tutaj jest już chyba dane o drukarni. W drukarni Komunar w 1988 roku taką instrukcję wydrukowano. To jest tyle, czego dowiedzieliśmy się o tym urządzeniu z instrukcji. Myślę, że najważniejsze jest to, że możemy tutaj podłączać różnego rodzaju urządzenia elektryczne, nie tylko lampki, ale też właśnie lutownice, jakieś grzejniki i tak dalej, do mocy 1100 watów, tak jak było tutaj napisane. No i myślę, że zanim zajrzymy do tego regulatora, warto będzie w ogóle sprawdzić, czy on działa, no bo nigdy nie wiadomo, czy po rozmontowaniu i ponownym zmontowaniu urządzenia będzie ono jeszcze działało. Rzućmy tylko może okiem jeszcze szybko na zewnętrzny stan tego urządzenia. Jak widzicie, obudowa jest z plastiku. Tutaj jest to plastikowe pokrętło ze strzałką, które jest wymienione w instrukcji. Ono się nawet dosyć płynnie rusza. Tutaj są jakieś otworki pewnie zapewniające wentylację. Tutaj jest możliwość podłączenia wtyczki urządzenia, które ma być zasilane za pośrednictwem takiego regulatora. Tutaj jest wtyczka sieciowa z przewodem zasilającym. Rzućmy może okiem na tabliczkę znamionową, która znajduje się tutaj na podstawce tego urządzenia i muszę przyznać, że to jest ten moment, w którym zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z urządzeniem, które jest opisane w tej instrukcji obsługi, którą przed chwilą widzieliśmy, no bo na instrukcji obsługi jest radziecki regulator prądu, model RT4, wyprodukowany, tak jak widzieliśmy, w fabryce w Zaporożu. Natomiast tutaj mamy po pierwsze inne logo niż te logotypy, które znajdują się tutaj na tej instrukcji czy na etykietce, chociaż od biedy może jest to jakaś wariacja tego jednego logotypu, który tutaj się znajduje, no ale ewidentnie jest ono inne, ale przede wszystkim jest tutaj inny typ tego regulatora. Tutaj mamy RT4, tutaj mamy RS6 220 UHL42, tutaj też mamy to oznaczenie UHL42, czyli to się zaczyna już tutaj nie zgadzać. Tutaj mamy w instrukcji prąd znamionowy 5 A, tutaj mamy 6 A. Jeżeli chodzi o tę normę, to nie jestem pewien, ale też chyba jest tak, też jest inna. Tutaj mamy jakąś normę 16435. Tutaj mamy 435, 141, także zacząłem szukać troszeczkę więcej informacji, o tym sobie za chwilkę porozmawiamy, ale moim zdaniem ten regulator został wyprodukowany w fabryce, której logo udało się zidentyfikować. To była fabryka o nazwie Lviv Prywat, fabryka położona w Lwowie. Zresztą bardzo ważna, jeżeli chodzi o produkcję komponentów elektronicznych, jakichś regulatorów dla przemysłu gazowego, dla przemysłu jądrowego jeszcze w czasach radzieckich, ale o historii tej fabryki porozmawiamy sobie później. I teraz przyznaję, że nie jestem pewien, bo
Widziałem w internecie, szukając informacji o takich regulatorach, widziałem identyczne modele, dokładnie takie same jak ten, podpisane właśnie jako RT4, pochodzące z czasów radzieckich, z fabryki w Zaporożu, natomiast no, ten ewidentnie pochodzi już z czasów ukraińskich, o tym sobie jeszcze później powiemy, pochodzi z fabryki w Lwowie i teraz zastanawiam się, czy po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę produkcja została przejęta przez tę lwowską fabrykę i nie kontynuowano jej już tutaj w Zaporożu. Czy te regulatory może powstawały równolegle w tych fabrykach? Tego przyznaję, nie jestem pewien, trzeba się będzie tego jeszcze dowiedzieć. W każdym razie, jak się z tej tabliczki okazało, ta instrukcja, którą przed chwilką obejrzeliśmy, dotyczy praktycznie identycznego modelu, ale modelu, który powstawał do końca lat 80., czy nie wiem, może do 90 czy 91 roku w fabryce w Zaporożu, a my mamy tutaj już do czynienia z identycznym praktycznie modelem, ale wyprodukowanym już w fabryce w Lwowie. To jest właściwie chyba wszystko, a żeby otworzyć to urządzenie, trzeba będzie odkręcić tutaj jedną, dwie, trzy śrubki. Ta jest jeszcze zalakowana, czyli nikt tego urządzenia jeszcze nie otwierał, ale zanim się do niego dobierzemy, spróbujmy najpierw zobaczyć, czy to urządzenie w ogóle funkcjonuje. Na początek chciałbym zrobić test tego regulatora, a do tego testu wziąłem sobie taką tradycyjną, chyba 100-watową żarówkę, którą podłączam tutaj do naszego regulatora. Tutaj na kostce w miejscu połączenia żarówki z przewodem zasilającym będę mógł sprawdzić napięcie. Postawiłem sobie tutaj też woltomierz. Mam regulator, tak jak było napisane w instrukcji, przekręcony maksymalnie w lewo. Podłączam go do zasilania. Włożę sobie na wszelki wypadek okulary ochronne. No i zaraz sprawdzimy. Wezmę sobie tutaj, przepraszam, tak żeby to nie przeszkadzało. Przytrzymam sobie tutaj te sondy miernika na tej kostce. No i włączam zasilanie. Na razie mamy tutaj cały czas napięcie 0 i powolutku zwiększam zasilanie. W tej chwili nic się nie dzieje. Dochodzę tutaj do tej oznaczonej skali na pokrętełku. O, i żarówka zaczyna delikatnie się żarzyć. Mamy tutaj około 50-60 V na woltomierzu, a ja podnoszę dalej napięcie. 110, 112, 130, 140, 150, 160, 180 V mamy w tej chwili. Powinienem tę żarówkę tak naprawdę położyć na jakimś stojaczku, żeby ona tutaj blatu nie uszkodziła, ale zaraz ją wyłączymy. Teraz mamy 230, dalej rośnie. Tutaj faktycznie u mnie w sieci domowej w domu potrafi dochodzić do ponad 240 V. Teraz mamy 244, 245 i doszedłem do maksymalnego położenia tego pokrętła na regulatorze. Zmniejszam napięcie, 220, 30, 160, 130, teraz mamy 26, około 20 V, żarówka ledwie się świeci. Przekręcam ją całkowicie w lewo, w to skrajne położenie, wyłączam zasilanie, czyli wygląda na to, że ten regulatorek całkiem ładnie działa, a spróbujmy może podłączyć już nie żarówkę, tylko jakieś inne urządzenie, na przykład stary odkurzacz. Postawiłem sobie teraz na stole jeden z moich starych odkurzaczy, polski odkurzacz Alfa 2 z roku 1959 z silnikiem o mocy pobierania 400 W. To jest chyba, jeżeli dobrze pamiętam, silnik z fabryki w Opach w NRD, importowany w owym czasie do Polski. No i podłączę teraz ten odkurzacz do naszego regulatora. Tutaj mam przekręcone to pokrętło maksymalnie w lewo. Musimy pamiętać, żeby zawsze było to przekręcone na 0, ponieważ ten regulator może przy różnych urządzeniach, przy różnych obciążeniach generować przy tym samym położeniu pokrętła różne napięcia. Także zawsze trzeba przed załączeniem takiego regulatora przy jakimś konkretnym urządzeniu, zawsze trzeba przekręcić to pokrętło maksymalnie w lewo, zupełnie go wyłączyć. Włączam teraz zasilanie, no i zobaczmy, znowu zacznę podnosić napięcie. Nic się nie dzieje do czasu, aż dojdę tutaj do tej zaznaczonej na pokrętle strzałeczki
Aha, odkurzacz jest jeszcze wyłączony. Włączam go, ale też nic się nie dzieje. O! Zaczyna powolutku ruszać. Wyłączam odkurzacz, wyłączam regulator, wyłączam zasilanie. Całkiem fajnie to działało. Szczerze mówiąc, dokładnie o to mi chodziło, żeby tego rodzaju urządzenia móc przy pomocy takiego regulatora, podobnie jak to robię tym urządzeniem, móc je tutaj w warsztacie testować. Może wezmę jakiś jeszcze odkurzacz ze słabszym silnikiem. Tam jak czytaliśmy tę instrukcję, to było napisane, że nadaje się do urządzeń o mocy od około 200 do chyba 1100 watów. No wezmę teraz na przykład odkurzacz, który ma niecałe 200 watów mocy silnika. O, to jest taki malutki, ręczny polski odkurzacz Gamma 2, nawiasem mówiąc też z enerdowskim silnikiem z fabryki Wzul. Odkurzacz z 59 roku, silnik o mocy pobierania chyba 130 watów. Zobaczmy teraz, jak to będzie działało. Podłączam ten odkurzacz do regulatora. Regulator jest całkowicie wyłączony. Włączam zasilanie. Teraz odkurzacz powinien być włączony. No i podnosimy napięcie. Dochodzę już tutaj do tej strzałki na regulatorze. O! I też powolutku zaczyna się silnik odzywać. OK, też wyłączam, przekręcam pokrętło w lewo. Przyznaję, że nie jestem pewien, czy ten odkurzacz pracował z pełną mocą. On jest generalnie dosyć słaby i całkiem nieźle tutaj zasysał. No nie wiem, trzeba by go podłączyć jeszcze raz do zasilania bez tego regulatora, żeby to zobaczyć, ale do takiego testu myślę, że w zupełności to wystarczy. Zauważyłem, i to chyba to samo działo się przy tym poprzednim odkurzaczu, że tutaj w jakimś położeniu, mimo że zmniejszałem napięcie, silnik tak jakby na chwilkę przyspieszał, tak jakby dochodziło tam do jakiegoś skoku napięcia. Tutaj co prawda w instrukcji było napisane, że w pewnym zakresie może dochodzić do jakichś odstępstw, do jakiegoś wahania napięcia, ale mam wrażenie, że tutaj gdzieś tak około 170-80 V, że tutaj gdzieś jakiś skok napięcia na tym regulatorze jest. Nie wiem, czy tak powinno być, czy wynika to z jakiegoś uszkodzenia, ale w każdym razie takie zjawisko tutaj przy tych dwóch odkurzaczach zauważyłem. No dobra, to chyba myślę, że jak na taki pierwszy test tego regulatora wystarczy. Jeszcze sobie pod koniec tego filmu spróbujemy, ewentualnie po demontażu i ponownym zmontowaniu tego regulatora, spróbujemy sobie jeszcze zrobić albo taki sam test, albo może jeszcze jakieś dodatkowe inne urządzenia wypróbować. Może jakieś żelazko, może jakiś, o właśnie, może grzejnik elektryczny. Ale na razie myślę, że na początek ten test wystarczy i regulator można chyba w sumie uznać za sprawny. Dobra, tutaj muszę odkręcić chyba raz, dwa, trzy śrubki, z tym, że jedna jest jeszcze zalakowana, więc no niestety muszę to lakowanie tutaj wydłubać. Dobra, odkręćmy najpierw te śruby większym śrubokrętem. Dobra, te dwie śrubki wypadły. OK, i tutaj wydłubuję też te reszty, tą resztkę zalakowania śruby. Myślę, że może już ją, chyba już się ruszy.
Tak, już wypadła. Dobra, to otwieramy teraz ten regulatorek. No. O, zdjąłem, dobrze, to jest po prostu tak na siłę nałożone. Teraz mogę zdjąć tutaj tę pokrywę. Tutaj taki radiatorek chyba mamy chłodzący. Tutaj w tym miejscu, gdzie znajdują się te otwory, no tutaj mamy gniazdko, do którego podłączana jest wtyczka. I tutaj mamy cały ten układ regulatora. Przyznaję, że chciałbym to chętnie wyjąć. Chyba muszę o tę śrubkę odkręcić. Zobaczcie, tak to wszystko wygląda. Popatrzyłem sobie na poszczególne elementy tego regulatora. Tutaj przyznaję, że troszeczkę zaczynam już wchodzić z tej mojej ulubionej dziedziny starych, zabytkowych urządzeń w dziedzinę elektroniki, w miarę współczesnej elektroniki, w której czuję się już znacznie mniej pewnie, no ale zawsze jest to fajna okazja, żeby się czegoś dowiedzieć. Spróbowałem sobie tutaj zidentyfikować niektóre elementy tego regulatora. Bardzo oczywiście liczę tutaj też na Wasze podpowiedzi, na Wasze uzupełnienia, ale spróbuję tutaj powiedzieć, co moim zdaniem, na jakiej zasadzie moim zdaniem ten regulatorek funkcjonuje. Najpierw bardzo krótko o niektórych elementach. Tutaj mamy różne kondensatory. Kondensatory K73 to jest kondensator foliowy K7317. Tutaj też jest jakiś malutki kondensatorek MBM, ale prawdę mówiąc nawet nie bardzo tam widzę jakieś oznaczenia na nim, poza jego pojemnością 0,1 mikrofarada. No tutaj potencjometr oczywiście mamy typu SP3. Tutaj jest taki element oznaczony symbolem KN102A i to jest, wydaje mi się, że jest to tyrystor diodowy. Znalazłem sobie nawet jakiś jego opis na rosyjskiej stronie, którą tutaj mam przetłumaczoną. Tyrystor krzemowy KN102A, dyfuzyjny, diodowy, przeznaczony do stosowania w urządzeniach impulsowych jako elementy przełączające. Jeżeli chodzi o te dwie cewki tutaj, to wydaje mi się, poprawcie mnie jeżeli się mylę, że są to obwody filtrujące. Znalazłem też gdzieś opis bardzo podobnego regulatora, gdzie były one pokazane. Było tam napisane, że składają się z 90 takich w dwóch warstwach nawiniętych zwojów drutu o średnicy 1,5 mm na rdzeniu ferrytowym o średnicy 8 mm. Natomiast najciekawsza chyba i najważniejszy element tego całego regulatora znajduje się tutaj, podłączony do tego radiatorka. I wydaje mi się, że to jest, też tak patrząc tutaj na oznaczenia, tyrystor symetryczny, czyli właściwie triak o oznaczeniu TS122-25-4, to nawet tutaj widać. O, tutaj myślę, że ten tyrystor symetryczny jest dosyć ładnie widoczny. Tam z drugiej strony, troszkę trudno jest to pokazać, znajduje się logotyp, który jest identyczny, z tym logotypem, który widać też tutaj na czarnym tle, na tej etykietce, czy na instrukcji obsługi. I to faktycznie jest logotyp fabryki Preobrazovatel, czyli przetwornik, która do dzisiaj znajduje się w Zaporożu. Wszedłem na stronę internetową, tam jakieś takie duże przemysłowe prostowniki na przykład są produkowane. Tego typu regulatorów w ofercie tej fabryki, przynajmniej na ich stronie internetowej, już nie widziałem. Też sobie znalazłem jakiś, chyba nawet ukraiński, czy rosyjski, sklep, w którym dokładnie ten typ tyrystorów symetrycznych można kupić. TS122-25-4, tyrystor symetryczny, niskoczęstotliwościowy, krzemowy, dyfuzyjny, przeznaczony do pracy w obwodach mocy prądu stałego i przemiennego o częstotliwości tam do 500 Hz i natężeniu prądu nie większym niż 25 A. Tyrystor TS122-25-4 stosowany jest w bezstykowych układach i urządzeniach przełączających i regulujących moc, w ściemniaczach do lamp żarowych, w regulatorach temperatury, do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych, w stabilizatorach prądu i napięcia oraz w innych urządzeniach przełączających i sterujących
ogólnego przeznaczenia. To jest dokładnie ten element, który się znajduje tutaj, także wydaje mi się, że tak naprawdę mamy do czynienia z regulatorem, który jest oparty o taki właśnie tyrystor symetryczny, czy triak właściwie, a cały ten układ tutaj jest układem sterującym do tego tyrystora symetrycznego. Tutaj na większości tych elementów wydaje mi się, że jest data 92.11, 92.10, 91.4, czyli wygląda na to, że to urządzenie, ten regulator powstał już gdzieś pod koniec roku 1992, czyli prawdopodobnie już w czasach, kiedy Ukraina była niepodległym państwem. Także dosyć ciekawa rzecz. Mamy tutaj do czynienia z takim regulatorem zbudowanym na zasadzie, czy opartym o zasadę działania triaka, tyrystora symetrycznego. Tutaj bardzo Was przepraszam, bo wchodzę już troszeczkę z dziedziny zabytków techniki w dziedzinę elektroniki, która jest mi jednak terenem obcym. Jest oczywiście mnóstwo stron internetowych, mnóstwo ciekawych filmów, gdzie przedstawiona jest zasada działania tyrystorów czy triaków. Wydaje mi się, że na tych trzech schematach w takim bardzo dużym uproszczeniu chyba widać, tak mi się przynajmniej wydaje, poprawcie mnie, jeżeli robię tu błąd, zasadę działania takiego regulatora. Na górze mamy przedstawiony sinusoidalny przebieg bez żadnej regulacji. Tutaj mamy pełne napięcie, czy pełną moc w takich półokresach dostarczaną do naszego odbiornika, czy to żarówki, czy jakiegoś silnika, czy innego zasilanego urządzenia. No a przy pomocy takiego triaka możemy w pewnym sensie odcinać kawałki takich półokresów sinusoidy, a tym samym odcinać też napięcie, czy odcinać moc dostarczaną do takiego urządzenia. W tym przypadku taki triak jest włączony, czy otworzony, czy zapalony z niedużym opóźnieniem i do urządzenia dociera stosunkowo duża ilość mocy, natomiast tutaj możemy go przy pomocy takiego regulatora i układu sterującego regulatorem możemy taki triak otworzyć, włączyć czy zapalić, jak to się chyba też mówi, z większym opóźnieniem. No i tutaj w tym przypadku, jak widzicie, już do urządzenia dotrze mniejsza ilość mocy niż w tym przypadku, już na pewno mniejsza niż w tym przypadku. Czyli tutaj na przykład w sytuacji, która przedstawiona jest na tym dolnym okresie, na tym dolnym wykresie, żarówka będzie świeciła bardzo słabo, tutaj będzie świeciła z taką, no powiedzmy, średnią mocą, no a tutaj będzie świeciła już z pełną mocą. Tak mi się przynajmniej wydaje, że na tych trzech wykresach można zasadę działania takiego regulatora zobaczyć, czyli tak naprawdę kluczową częścią tego regulatora jest ten tyrystor symetryczny, czy triak, a reszta tego regulatora to jest w sumie układ sterujący naszym triakiem. Zresztą zaraz to sobie jeszcze po zmontowaniu tego urządzenia zobaczymy, położymy sobie jeszcze raz żarówkę, postawimy sobie ten regulator i popatrzymy, jak to wygląda w praktyce. No dobrze, popatrzyliśmy sobie troszeczkę na budowę, na konstrukcję, na elementy składowe tego regulatora. Myślę, że fajnie będzie jeszcze znaleźć jakiś schemat elektryczny, fajnie będzie zdobyć troszeczkę więcej informacji o tym regulatorze. Przejrzałem już trochę starych radzieckich dokumentów, czy jakichś rosyjskich stron ze sprzętem elektronicznym. Znalazłem dość podobne regulatory, ale żadnego schematu tam nie widziałem. Znalazłem też sporo takich starszego typu regulatorów RT3 chyba, które montowane były na przykład w puszkach naściennych, jako takie ściemniacze do żyrandoli, czy do jakichś lampek. No dobra, myślę, że możemy powolutku to urządzenie z powrotem zmontować. Ono było chyba przede wszystkim w ten sposób tutaj do podstawki przymocowane. Włożę tutaj potencjometr. No i teraz muszę tutaj przykręcić, przepraszam, tutaj chyba tak, ten radiatorek. Tutaj mam śrubkę. Możemy ją przykręcić. Ok, to mamy już wszystko zmontowane. Tutaj ta płytka nie była jeszcze dodatkowo przykręcona nigdzie. Tutaj mamy wyprowadzenie przewodu. Okay.
Dobrze, spróbujmy teraz w takim razie zamknąć obudowę tego urządzenia. Wydaje mi się, że tutaj wszystko jest ładnie spasowane, czyli przykręcam. No i załóżmy teraz jeszcze tutaj to pokrętło na potencjometr. Powiedzmy, że ono będzie maksymalnie w tę stronę przekręcone, czyli tak. Dobra. Wydaje mi się, że udało mi się to założyć i tam zablokować. No to urządzenie teoretycznie mamy ponownie zmontowane. Możemy spróbować jeszcze raz podłączyć ten regulator, zobaczyć, czy po tym demontażu i ponownym montażu nadal będzie działał. No i może spróbujemy jeszcze kilka eksperymentów z nim zrobić. Wziąłem sobie tutaj jeszcze raz żarówkę, której działanie sprawdzaliśmy na początku. Podłączmy ją do tego regulatora i zobaczymy, czy on po tym demontażu, montażu będzie ponownie działał. Regulator włączam do zasilania. Tutaj mam go całkowicie wyłączonego. Włączam zasilanie. No i będę teraz powolutku podnosił napięcie dostarczane do tej żarówki. No w tym momencie, w tym położeniu gałki, żarówka zaczyna się delikatnie świecić i możemy sobie przy okazji popatrzeć też na ten nasz taki trochę żałosny z punktu technicznego schemacik, który już oglądaliśmy. Ostrożnie, żeby on nie dotykał do żarówki, bo jeszcze się tu, broń Boże, zapali. W tym momencie, kiedy żarówka bardzo słabiutko się żarzy, jesteśmy mniej więcej gdzieś na tym poziomie, czyli nasz triak tutaj za pośrednictwem układu sterującego jest otwierany, włączany, zapalany z dużym opóźnieniem i do tej żarówki tak naprawdę dociera tylko ten malutki wycinek mocy, który docierałby w normalnym przypadku. No dobra, no to teraz przesuwamy w czasie moment włączenia triaka. Coraz większy fragment tego półokresu wypełnia nam tutaj napięcie, które faktycznie dociera do żarówki, moc, która faktycznie dociera do żarówki, aż dochodzimy praktycznie tutaj do końca, czyli teraz można powiedzieć, że prawie w ten sposób wygląda przebieg prądu płynącego tutaj przez nasz regulator do żarówki. Żarówka świeci w tej chwili z pełną mocą. Ja już tutaj nie jestem w stanie tego pokrętełka dalej przekręcić. No i teraz zaczynam ponownie obcinać coraz większe kawałki tej sinusoidy, w coraz większym kawałku tych półokresów napięcie i moc nie będzie docierała, mówiąc w uproszczeniu, do tej żarówki. Zobaczcie. Tak jakby przesuwam tutaj w czasie moment, w którym triak zostaje włączony i zaczyna przewodzić prąd. Coraz bardziej, pewnie już doszedłem mniej więcej do tego okresu. Idę jeszcze dalej. I tutaj już zupełnie mamy tylko, gdybyśmy to obserwowali na oscyloskopie, to pewnie byłaby już tylko ta pozioma linia czasu oznaczająca, że napięcie spadło kompletnie do zera. Wyłączyłem w tej chwili całkowicie nasz regulator. Nawiasem mówiąc, bardzo mnie ciekawi i tutaj bym bardzo liczył na Wasze porady, w jaki sposób zaobserwować to zjawisko przy pomocy choćby takiego najprostszego jak ten oscylografu katodowego Mini 4 gdzieś z końca lat 60., bo jakiegoś nowocześniejszego w cudzysłowie oscyloskopu w tej chwili nie mam. Nawet już troszeczkę to próbowałem i mam wrażenie, że udało mi się częściowo to zjawisko zaobserwować, ale to były takie trochę moje warsztatowe eksperymenty i nie chcę tego tutaj na kanale publikować, dopóki nie upewnię się, że są one przeprowadzone w sposób bezpieczny zarówno dla urządzenia, jak i przede wszystkim dla użytkowników, którzy takie eksperymenty wykonują. Także bardzo liczę tutaj na Wasze porady, jak w prosty, bezpieczny sposób działanie takiego triaka czy takiego regulatora zbudowanego
na zasadzie działania triaka można by tutaj pokazać przy pomocy właśnie takiego starego oscylografu. Widziałem w internecie fajne właśnie wycinki pokazujące obraz właśnie nawet z podobnego typu starych jeszcze jakichś oscylografów czy oscyloskopów. Bardzo chętnie bym to w jakimś kolejnym odcinku zrobił, ale tak jak powiedziałem, bardzo liczę tutaj na porady fachowców, którzy znają się na tym lepiej i będą potrafili podpowiedzieć sposób wykonania tego w sposób bezpieczny dla urządzenia i dla użytkownika. Za chwilkę zrobimy test jeszcze jakiegoś urządzenia, może jakiegoś starego odkurzacza, ale pozwólcie, że jeszcze na chwileczkę wrócę do historii tego urządzenia. Tak jak sobie popatrzyliśmy tutaj na tabliczkę znamionową, to zobaczyliśmy, że na niej jest troszeczkę inne logo niż tutaj na tej etykietce i starej instrukcji i tak jak wam powiedziałem, domyślam się, że w czasach radzieckich, czyli gdzieś do końca lat 80., do roku 90 czy 91, tego rodzaju regulatory identyczne typu RT4 produkowane były w fabryce w Zaporożu. Natomiast po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę mam wrażenie, że z Zaporoża tę produkcję przeniesiono właśnie do tej fabryki Lviv Pryłat w Lwowie, bo to jest właśnie logotyp tej fabryki. Nie jestem pewien, to jest logotyp fabryki w Zaporożu, fabryki Przetwornik, która istnieje do dzisiaj. Nie jestem pewien, czy to też jest jakaś forma tego logotypu lwowskiej fabryki, czy jakiejś innej. Zaraz spróbuję o tym jeszcze poszukać trochę informacji. I też tak sobie myślę, że jak widzicie tutaj na tej tabliczce jest oznaczenie RS6, o tym już mówiliśmy i myślę, że ta różnica też wynika trochę stąd, że RT to było z rosyjskiego regulator toka, czyli regulator prądu i to właściwie ten skrót RS oznacza dokładnie to samo, regulator prądu, tylko że już po ukraińsku, jeżeli pewnie to źle wymówię, ale widziałem na ukraińskich instrukcjach, było tam napisane regulator strumu. Też regulator prądu, czyli pewnie stąd pochodzi ta różnica w typach RT, RS i ta szóstka, to 6220 to już jest pewnie jakiś troszkę nowszy model w porównaniu z tymi radzieckimi regulatorami RT4 z Zaporoża. Widziałem zdjęcia w internecie praktycznie obydwu tych regulatorów, one wyglądają właściwie identycznie. Te z Lwowa mają tutaj troszeczkę inne to gniazdko. Poszukałem sobie jeszcze trochę informacji o, z tego co wiem, nieistniejącej już fabryce Lviv Pryłat, przedsiębiorstwo państwowe, które istniało do 2007 roku, założone w 1945 roku. Nawiasem mówiąc, muszę poszukać informacji, czy powstało ono gdzieś na terenie jakiejś dawnej przedwojennej polskiej firmy czy fabryki, czy po prostu zostało całkowicie od nowa zbudowane w 1945 roku już na terenie należącej wtedy do Związku Radzieckiego Ukrainy. I nie będę tej całej historii czytał, ale w każdym razie było to bardzo ważne przedsiębiorstwo dla całego sektora energetycznego Związku Radzieckiego. Między innymi produkowano tutaj liczniki elektryczne i różne urządzenia stosowane w sektorze atomowym, ale też różne urządzenia służące do pomiaru i regulacji ciśnienia, przepływu, na przykład w jakichś urządzeniach do przesyłania gazu, czy właśnie regulatory napięcia i tak dalej. Różne systemy automatyczne, jakieś sterowania pomp, sprężarki, stacje, gazociągi i tak dalej. Do 90 roku wiele z tych urządzeń było produkowanych właśnie wyłącznie w Lwowie. Potem po rozpadzie Związku Radzieckiego Rosja przeniosła część takich zakładów, część produkcji takich urządzeń dla przemysłu atomowego czy gazowego przeniosła na swój teren. W latach 78-98 wyprodukowano ponad 1200 kompletów instalacji zapewniających przesył gazu do wszystkich krajów Wspólnoty Niezależnych Państw i Europy oraz ponad 1,5 miliona urządzeń różnego typu i przeznaczenia. No i tam też produkowano różne wentylatory, jakieś pompy, no przeróżne urządzenia, można by tutaj długo czytać. I w 2007 roku ta firma została przejęta przez jakąś spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i zdaje się, że planowano na wybudowanie na miejscu dawnej fabryki jakiegoś kompleksu mieszkalnego, domów, akademików, ośrodka rekreacyjnego i tak dalej. No to już jeżeli ktoś jest z Lwowa, to będzie mógł lepiej opowiedzieć, co powstało na miejscu tej fabryki Lviv Pryłat. Ja w każdym razie postaram się chętnie jakieś inne urządzenia z tego samego producenta jeszcze tutaj zdobyć i obejrzeć.
Na początku robiliśmy test z odkurzaczem Alpha 2 z 59 roku, to podłączmy może jeszcze taki odkurzacz Alpha K2 z 67 roku do tego regulatora. Aha, jedna uwaga, tutaj do niego nie pasują takie stosowane w większości dzisiejszych urządzeń wtyczki z tymi troszkę grubszymi bolcami. Pasują, tej tutaj nie włożę. Nie jest to jakiś problem, bo można sobie za pośrednictwem jakiejś innej wtyczki podłączyć tutaj jeszcze dodatkowe gniazdko i wtedy podłączać takie urządzenia. Natomiast te z cieńszymi bolcami albo tego typu wtyczki wchodzą tutaj bez problemu. Także podłączam ten odkurzacz. Odkurzacz jest teraz włączony. Tutaj mam przekręcone na skrajną lewą pozycję. Zasilanie mam włączone. No dobra, podnoszę napięcie. No i odkurzacz zaczyna się odzywać. Wyłączam. Całkiem fajnie działa. Przyznaję, że z niektórymi urządzeniami robiłem sobie tutaj kilka prób. No jest problem, zwłaszcza jeżeli to są urządzenia faktycznie niedużej mocy, kilkudziesięciu watów, kilkunastu watów, to wtedy one zupełnie na tym regulatorze nie ruszają. No i są też różne rodzaje silników. Tutaj mamy wszędzie do czynienia w tych odkurzaczach z silnikami komutatorowymi, ale silniczków indukcyjnych, które wymagają pewnego napięcia do tego, żeby w ogóle zaczęły działać, tutaj raczej na tym regulatorze nie uruchomimy. Także są pewne ograniczenia. Mam wrażenie, że ten regulator, który używam na co dzień w warsztacie, po pierwsze ma większy zakres regulacji, a po drugie jednak też nawet niektóre słabiutkie urządzenia, takie jak jakieś pompki akwarystyczne, byliśmy w stanie przy tym regulatorze ładnie uruchamiać i regulować. Przy tym mi się to nie udało. No i jeszcze jedno zastosowanie takiego regulatora, które chciałbym tutaj sprawdzić, a które jest dla mnie bardzo ważne. Ja bardzo często w warsztacie testuję pracę silników wyjętych na przykład z odkurzaczy. I w tym momencie robi się to już troszeczkę niebezpieczne, bo jeżeli dam tutaj za duże napięcie, za duże obroty, to taki silnik może się łatwo przewrócić, jeżeli jest nie zamocowany solidnie, a u mnie po prostu często te silniki stoją na blacie. Może się przewrócić, zacząć się obracać, no to jest już niebezpieczne. Do tego regulatora przyznaję, że mam zaufanie, wiem, że on ma duży zakres regulacji, że mogę spokojnie taki silnik na niedużym napięciu uruchomić, powolutku sobie to napięcie odrobinę podnieść i ten silnik będzie sobie tutaj powolutku pracował. Do tego regulatora przyznaję, że takiego zaufania nie mam, dlatego pozwólcie, że ja ten silnik postawię tutaj na stole, podłączę taki dosyć długi przewód zasilający do tego regulatora i się z tym regulatorem na wszelki wypadek stąd troszeczkę oddalę i zobaczymy, jak to będzie działało. Na razie listwa nie jest podłączona, mogę to włączyć, regulator mam tutaj wyłączony, no i zobaczmy. Włączam teraz zasilanie listwy zasilającej i będę teraz powolutku podnosił napięcie. Uwaga, bo niedługo powinien już ten silnik zacząć pracować. OK. Czyli tutaj na samym początku, tutaj minimalnie w tym położeniu skali na regulatorze ten silnik już powolutku pracuje. Ale prawdę mówiąc już tak bardzo nie mogę tego napięcia podnieść, bo już zaczyna się za szybko obracać. No dobra, wyłączam, tutaj też wyłączam. On troszkę iskrzył, ale ten silnik też jest do wyczyszczenia, także tym nie musimy się przejmować. Chodziło o to, czy da się to w ogóle uruchomić. No więc tak, jak najbardziej taki regulator się do tego nadaje, aczkolwiek trzeba bardzo uważać, bo tak naprawdę mamy do dyspozycji, powiedzmy, o taki malutki zakres na tej skali regulatora. Jak podkręcimy za bardzo, to będzie już za wysokie napięcie, za duża moc, ten silnik może się zacząć już tutaj w niebezpieczny sposób za szybko obracać. Także no ja bym powiedział, że do takich prac testowych w warsztacie ten regulator z takim chińskim modułem, też opartym na triaku, ale jednak z większą możliwością regulacji, dla mnie nadaje się lepiej, ale
jest to też możliwe przy zachowaniu większej ostrożności przy tym regulatorze. Chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Wygrzebałem u mnie w bibliotece taką starą książkę Elektroniczne urządzenia powszechnego użytku. To jest podręcznik dla technikum z 1987 roku i tutaj jest też rozdział o ściemniaczach lampek, elektronizacja domowych urządzeń oświetleniowych. Są tutaj zresztą różne ściemniacze działające na różnych zasadach, są tutaj ich schematy. Jest tutaj najprostszy sposób dwustopniowej regulacji oświetlenia jasno-ciemno, gdzie elementem regulacyjnym jest w tym przypadku dioda krzemowa, która przepuszcza przez obwód żarówki tylko dodatnie półokresy prądu z sieci oświetleniowej, no ale jest tutaj opisana jej wada, czyli takie wyczuwalne, zauważalne migotanie. Dlatego też coraz częściej stosowana jest ciągła, bezstopniowa regulacja natężenia oświetlenia za pomocą tyrystorów lub triaków pozwalających na eliminację wad regulatora diodowego. Czyli wchodzimy już tutaj na teren, gdzie coraz popularniejsze stawały się na przykład tego rodzaju właśnie ściemniacze oświetlenia. Są tutaj wymienione różne przykłady. W pewnym miejscu jest tutaj też przedstawiony schemat ściemniacza stałego produkcji ZSRR i tutaj jest też w ściemniaczu zastosowany jest triak TC10 i tak dalej. Wydaje mi się, że tutaj jest opisany troszkę na podobnej zasadzie działający ściemniacz, taki do wbudowywania w puszkę naścienną typu TR3. Widziałem takie też w internecie. Taki model nie jest tutaj opisany, no ale ten pochodzi z końca lat 80. Być może wtedy jeszcze w 87 roku, być może jeszcze tych przenośnych regulatorów nie było na rynku. Dalej są też opisane, to też może być ciekawe, regulatory prędkości wirowania silników małej mocy. Chodzi tutaj przede wszystkim o silniki komutatorowe. Też ze schematem. Ja tak sobie myślę, że może te rozdziały o ściemniaczach i regulatorach zeskanuję i po prostu link do nich dołączę do opisu tego nagrania, tego odcinka. To jeszcze na koniec wezmę taki grzejnik Thermica OP101, który oglądaliśmy w oddzielnym filmie na kanale. Zobaczmy, jak taki regulator poradzi sobie z tego rodzaju grzejnikiem o mocy chyba, przepraszam, 1000 watów. Tutaj jest tabliczka, tak, 1000 watów. Włączę zasilanie i podnoszę napięcie. O, i grzejnik zaczyna już pracować. Słychać tutaj spiralki. I zaczyna lecieć ciepłe powietrze. Teraz grzejnik pracuje z pełną mocą i bardzo ciepłe tutaj powietrze dmucha. Teraz go mocno zmniejszam. I mam wrażenie tak, że dużo słabiej grzeje. Teraz w tej pozycji ledwie cieplutkie powietrze tutaj z niego wylatuje. Czyli takim regulatorem można bardzo fajnie też regulować moc tego typu grzejników. Teraz troszeczkę bardziej znowu grzeje, ale to jeszcze jest daleko do pełnej mocy. Ledwie wyczuwalne to ciepłe powietrze tutaj jest. Dobra, wyłączam. Czyli z takimi grzejnikami też ten regulator całkiem fajnie się sprawdza. Bardzo Wam dziękuję. Myślę, że to na dzisiaj wystarczy. Pewnie mógłbym tutaj jeszcze dość długo robić eksperymenty z różnymi urządzeniami. Jeżeli interesuje Was, czy tego rodzaju regulator działa z jakimś konkretnym urządzeniem, nie wiem, z wiertarką, szlifierką, z jakąś wyżynarką, dajcie znać, spróbuję zrobić taki, jeżeli będę miał takie urządzenie, spróbuję zrobić taką próbę i powiem Wam, czy to działa, ewentualnie zrobię jakieś króciutkie uzupełnienie do tego odcinka. Na razie bardzo się cieszę, że i tak w tym, jednak stosunkowo długim odcinku dosyć sporo zdążyliśmy zobaczyć. Na początku, jak zaczynałem ten odcinek i praktycznie jeszcze nic nie wiedziałem o tym regulatorze, to wydawało mi się, że będzie to dosyć krótkie nagranie, no bo ostatecznie zrobimy szybki test z kilkoma urządzeniami, zajrzymy do środka i tyle, a okazało się jednak, że takie malutkie urządzenie, może nie zabytkowe, z początku lat 90. kryje w sobie sporo ciekawych informacji i przyznaję, że ja się o nim dużo dowiedziałem, starałem się część tych rzeczy, które o tym regulatorze przeczytałem, Wam tutaj przekazać. Mam nadzieję, że za dużo błędów nie narobiłem i liczę tutaj też na Wasze uzupełnienia, porady w komentarzach.
Pomyślałem sobie, że instrukcję, no po rosyjsku, do troszkę starszego typu takiego regulatora zeskanuję, udostępnię tutaj link w opisie nagrania. Pomyślałem sobie też, że tak jak już powiedziałem, zeskanuję fragment tej książki Elektroniczne urządzenia powszechnego użytku dotyczącej ściemniaczy i regulatorów napięcia służących do regulacji mocy i obrotów silników komutatorowych. To jest dosłownie kilka stron, też to zeskanuję i umieszczę link w opisie tego nagrania. Myślę, że będziemy tutaj na kanale do różnych urządzeń służących do regulacji czy stabilizacji napięcia wracać, bo to mnie bardzo ciekawi, interesuje oczywiście najbardziej te urządzenia z minionych lat. Niedawno dotarł do mnie na przykład taki stabilizator czy regulator napięcia z końca lat 60., przeznaczony właśnie głównie do stosowania z jakimiś lampowymi telewizorami, który no, w niedużym, bo niedużym, ale jednak w pewnym zakresie jakąś regulację napięcia dopuszcza. Mam też książeczkę o elektrycznych urządzeniach domowych po rosyjsku z 1967 roku i tutaj jest rozdział o autotransformatorach, transformatorach i stabilizatorach napięcia. Myślę, że ona się bardzo przyda właśnie w odcinku o takim regulatorze. To chyba wszystko za dzisiaj. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Ja się jeszcze tutaj troszeczkę w warsztacie tym regulatorem pobawię, no a niedługo widzimy się w kolejnym odcinku, w jakimś następnym, może bardziej zabytkowym urządzeniu. No ale ten regulator też od początku przyznać trzeba, że nie traktowałem jako zabytek, tylko jako ewentualnie coś, co mógłbym tutaj w warsztacie wykorzystywać. Chociaż tak szczerze mówiąc przyznaję, że przy moich pracach warsztatowych jednak wolę chyba pozostać przy tym regulatorku, który w jednym z poprzednich odcinków zrobiłem i którego troszeczkę bardziej rozbudowaną wersję z takim dość prymitywnym, ale jednak przydatnym woltomierzem będę chciał też w jednym z następnych odcinków zrobić. Jeszcze raz dzięki, nie przedłużam, cześć i do zobaczenia.